Hej, cześć, siemanko, kontynuuję pracę przy Eclipsie, a dzisiaj kolejny filmik, też to będzie przy okazji poradnik, w którym pokażę, jak naprawić uszkodzone uszczelki. Uszczelki tutaj od dachu i od drzwi, tak jak widać, są w kiepskim stanie. On niestety czas zrobił swoje, auto ma już za niedługo będzie świętować swoje 30 urodziny, więc pora najwyższa coś z tym zrobić. Tutaj z tej strony i tutaj od strony grodzi jest całkiem ok. Podobna sytuacja jest u mnie tutaj z tyłu na klapie. Pod klapą bagażnika sytuacja wygląda dokładnie tak samo. Tutaj jak widać, te uszczelki są zniszczone, no to oczywiście jest ze względu na trzaskanie, no i jest to na sam wiek. Nowe uszczelki są strasznie drogie i stwierdziłem, że użyję takiego mojego znanego sposobu, który już testowałem na Hondzie Civic UFO. Tam miałem problem z wyciekiem wokół tylnej szyby, z tego co pamiętam, od spodu tam przy takiej plastikowej lotce. Testowałem to przez 2 lata, auto stało na zewnątrz, nie stało pod dachem i no sprawdziło się to w porządku, nie było żadnych przecieków, nic nie pękało. Zima, wiatr, mocne deszcze, trzymało jak talala. Potrzebować będziemy taśmę malarską, jeżeli ktoś ceni sobie estetykę i chce to po prostu ładnie zrobić. Pistolet, taki wyciskacz do tubek takich akrylowych, standardowych, i ja posłużyłem się takim ustrojstwem. Świetnie zadziałało. To jest środek uszczelniający do łodzi. No naprawdę genialnie to działa. Ja zapłaciłem za niego jakieś 40 zł niecałe, przeliczając na polski kurs, i przyda się też szmatka do wytarcia. I ja tu używam środka do czyszczenia hamulców, żeby pozbyć się tłuszczu i brudu z uszczelki, zanim wybiera się do roboty. Krok pierwszy to będzie rozpoznanie problemu. Musimy sobie po prostu zobaczyć, gdzie zaczyna i kończy się dziura, czy też rozerwana uszczelka. Następnie bierzemy środek czyszczący i czyścimy w tym miejscu, gdzie będziemy aplikowali środek uszczelniający. Krok kolejny jest opcjonalny, ale ja się na niego zdecyduję. Zakleję sobie taśmą malarską w miejscu, w którym będę to uszczelniał, żeby to w miarę jakoś wyglądało. No być może dla kogoś taka łatka z ostrymi krawędziami nie będzie ładna. No ja stwierdziłem, że to chcę zrobić tak, aniżeli żebym miał po prostu gluta wystającego z tej czy z drugiej strony. Tym bardziej, że nie mam jakiegoś super dużego doświadczenia z nakładaniem takich akryli, więc stwierdziłem, że po prostu zrobię to w ten sposób i myślę, że efekt powinien być zadowalający. Jak możecie zauważyć, taśmę dałem troszeczkę dalej, za pęknięciem z jednej i z drugiej strony. Stwierdziłem, że w miejscu, w krawędzi tutaj tego pęknięcia z jednej i z drugiej strony guma jest na tyle słaba, że istnieje ryzyko, że ona po prostu zacznie dalej pękać, przez co myślę, że takie właśnie ekstra kilka tu milimetrów z jednej i z drugiej strony pomoże i wzmocni tą osobną część na samej krawędzi, dzięki czemu nasz efekt naszej pracy będzie długotrwały. Mam nadzieję, że będzie to widać, ale środek twardnieje w tempie 3 mm na dzień przy 23 stopni i jest suchy po 60 minutach. Także no, należy uważać z ilością, jaką aplikujemy, żeby jeżeli rzucimy jakiegoś gluta, że tak powiem 5 mm, no to musimy się liczyć z tym, że no, troszeczkę czasu ten środek będzie potrzebował na to, aby stwardnieć i żeby po prostu drzwi można było zamknąć bez uszkodzenia świeżo nałożonej tej warstwy uszczelniającej. Weźcie też pod uwagę to, jeżeli będziecie kleić to tutaj na uszczelkach drzwi, czy klapy, czegokolwiek, żeby nie dawać tego za dużo, bo
istnieje ryzyko, że jeżeli zrobicie tego grubszego gluta, to drzwi będą się gdzieś źle zamykać, lub nawet jeżeli będą się zamykać, to wtedy istnieje ryzyko, że nieszczelność powstanie tuż zaraz za i przed nałożonym przez Was uszczelnieniem. Jeżeli tutaj ta powierzchnia będzie po prostu, jeżeli będzie dołek, jeżeli będzie górka, tak, to będziemy mieli dołek. Jeżeli musimy się starać zaaplikować to na tyle obficie, żeby załatać dziurę, ale na tyle też rozsądnie i starannie, żeby nie spowodować tej górki. Polecam też ubrać sobie gumowe rękawiczki, takie jednorazowe, jeżeli macie możliwość, bo ciężko jest to potem, bardzo ciężko jest to potem zmyć. Nie pytajcie, skąd o tym wiem. No dobrze, teraz pozostało nam jedynie to wygładzić. Można użyć takiego środka poślizgowego, który po napryskaniu na palec czy na pędzelek, jaką kto ma możliwość, wtedy po prostu pozwoli nam ładnie wygładzić tą powierzchnię. Takiego środka niestety nie mam, więc użyję staropolskiej metody na ślinę. Plujemy na palec, no i staramy się to rozprowadzić. Jeżeli gdzieś będzie widać jakieś dziurki, to nie przejmujcie się. Zawsze można wrócić w drugą stronę i tylko zaciągać. Starajcie się do tego przyłożyć. I tu pamiętaj o tych liniach, tak? Tutaj widać u mnie jest bardzo odniesiona ta linia na uszczelce, z którą styka się szyba. Starajcie się uformować podobny kształt. Tak to wygląda z bliska po zaaplikowaniu. Także ja sobie teraz odczekam kilka minut, nie będę czekał godzinę, aż to całkowicie przeschnie, bo istnieje ryzyko, że przy ściąganiu taśmy zerwę sobie i zniszczę krawędzie, tu gdzie taśma spotyka się ze świeżo nałożonym uszczelnieniem. Także ja tu poczekam, no myślę 10-15 minut, zrywam to i pokażę Wam efekt końcowy. I tak wygląda efekt końcowy. Myślę, że wygląda całkiem ok. Kolor mógłby być troszeczkę lepiej dobrany, ale myślę, że to po całkowitym wyschnięciu straci połysk i będzie bardziej matowe jak uszczelka, więc to się troszeczkę wtopi. No niemniej jednak na pewno nie będzie wyglądało tak, no ciężko było to zrobić tak, żeby to nie było zauważalne, ale będzie w 100% szczelne, to mogę zagwarantować. Pamiętajcie o tym, że czas wysychania to było 3 mm na 24 godziny bodajże, więc po skończonej pracy, nawet po tej jak minie godzina, nie zamykamy drzwi, czy tam klapy, czy czegokolwiek. Musimy poczekać, no ja polecam dobre 24 godziny. To będzie na tyle w tym filmiku, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że to się komuś przyda. Nie widziałem jeszcze takiego filmiku na YouTubie, więc myślę, że ktoś będzie na pewno z tej porady zadowolony. Pamiętaj, żeby dodać komentarz, zasubskrybować, żeby być na bieżąco i daj polubienie, jeżeli ten film Ci się spodobał. Do zobaczenia, na razie, cześć!